Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume i zapraszam Was na kolejne nowości perfumowe. Będzie interesująco, czyżby? Zapraszam! O pierwszym zapachu, o którym Wam powiem, to jest zapach męski. Ja rzadko testuję zapachy stricte męskie, ale Versace wydał zapach Versace Men Eau Fresh ODP. Bardzo mi się spodobała ta buteleczka i miałam okazję, że dostałam próbkę, więc pomyślałam, kurczę, powiem, bo przecież mężczyźni też mnie oglądają. I ja go na sobie nie testowałam, tylko testowałam na ubraniu. I muszę Wam powiedzieć, że ten zapach jest bardzo ładny, ale nie jest odkrywczy. To nie jest nic, czego nie znacie. W ogóle ostatnio mnie mainstream po prostu troszkę podłamuje. Powiem Wam szczerze. Bo naprawdę, co bym nie chciała wziąć, to jak weźmiecie ten zapach, który już, nie wiem, istnieje od 2000 roku, to on ma coś w sobie. Nawet jeżeli przeszedł reformulację, to on coś w sobie ma. A te zapachy, które są teraz wypuszczane, to naprawdę wszystko jest na jedno kopyto. Nie wiem, w tamtym roku wyszedł jakiś zapach jednej marki, w tym roku inna marka praktycznie robi to samo. Mam wrażenie, że jest kopiuj wklej. Ale muszę powiedzieć, że takiego męskiego zapachu jeszcze nie czułam. To jest bardzo świeży zapach z delikatną nutką kolońską, takiej wody kolońskiej, jak sobie możecie wyobrazić. Przede wszystkim jest on moim zdaniem jednak cytrusowy i też to, co rzuca mi się tutaj w oczy, słuchajcie, w tym zapachu, to lawenda. Bardzo często lawenda jest łatwiej moim zdaniem zrobić, dodać lawendę w męskim zapachu niż zrobić damski przepiękny zapach z lawendą. Chociaż mamy Mon Guerlain lub Libre. Natomiast ja muszę powiedzieć, że tu lawendę stricte czuję i tak ją też czuję i odbieram w rzeczywistości jako coś bardziej troszeczkę męskiego. A ta lawenda, która jest w tych damskich zapachach, o których Wam przed chwilą powiedziałam, mój nos nie do końca to odczytuje jako lawendę. Ale już Wam mówię, co tutaj jest. W nutach głowy jest kwiat pomarańczy, cytryna, różowy pieprz. W nutach serca jest szałwia muszkatołowa, lawenda, geranium, bourbon, a w nutach bazy jest ambroxan, piżmo i cedr Virginia. Bardzo ładny jest ten zapach. Naprawdę jest, to jest w ogóle zapach, który ja bym mogła, słuchajcie, polecić młodemu chłopakowi. Nie wiem, czy mężczyźnie, jakiemuś takiemu 40-letniemu, chociaż jeżeli ktoś lubi świeże zapachy, takie właśnie cytrusowe, aromatyczne, białokwiatowe, gdzie ta lawenda właśnie też jest tak wyczuwalna, to wydaje mi się, że oczywiście też, ja nie chcę szufladkować nikogo, ale nie wiem, dlaczego mój odbiór tego zapachu jest jak coś takiego młodego i takiego pełnego energii. Kurde, znowu to źle zabrzmiało, bo nie chcę, żeby zabrzmiało, że w wieku 50 lat ktoś nie jest pełen energii, bo może mieć jej więcej niż ten 20 lat, ale po prostu wiecie, no w mindsetie moim niestety tak to wygląda, chociaż staram się to zmieniać jak mogę. Także Versace Eau Fresh Extreme w ogóle jest naprawdę pięknym zapachem i tak, gdyby Wojtek nim pachniał, ale wiem, że on nie przepada za takimi woniami, ale gdyby Wojtek nim pachniał, byłoby miło. Kolejny zapach, jaki testowałam, słuchajcie, to jest, przeczytam nazwę, bo Balmain Cuir Elysée i właśnie nie lubię, bo to jest chyba odlewki, strona odlewki.pl, czy nie wiem, czy jakoś tak. W każdym razie tam przychodzą takie numerki, dostajecie do tego kartkę, jak zgubicie tę kartkę, to nawet ciężko ogarnąć, jaki to jest zapach. Więc ja nie lubię czegoś takiego, ale czasami coś od nich zamawiam. To jest
Bardzo niezwykły zapach, ponieważ powiem Wam, że jak na markę Balmain, czyli jednak mainstreamową, ten zapach dosyć szokuje na początku. Wydaje mi się, że początek jest dosyć w klimacie vintage, ale ma coś w sobie kwaśnego, ma coś w sobie trochę skórzanego. Ta kwaśność jest z jakiegoś owocu. Ja może zobaczę, co tu jest w ogóle. Jest malina, owoc shinusa peruwiańskiego, to pewnie to jest po prostu kwaśne, nie znam tego owocu, ale no zdecydowanie. Jest petalia w sercu i jaśmin oraz w bazie skóra i drzewo sandałowe. Ta skóra uderza Was takim skórzanym pyłem pudrowym, wręcz bym powiedziała na samym początku, która właśnie mocno vintage wypada, ponieważ oprócz tej skóry, która jest w bazie, która na początku Was uderza Was też ten owoc i jego kwaśność. I teraz tak, zapach spodobał mi się bardzo mocno. Jest inny, totalnie inny niż do tej pory coś wąchałam. Nie mam nic nawet trochę zbliżonego do tego zapachu. Jest on cudowny, ale nie będę go miała. I teraz Wam powiem dlaczego. No jego trwałość to jest dla mnie największa porażka, jaka może być. Jego trwałość jest dosłownie na mnie godzinna. I to nie jest tak, że ja nie wyczuwam. Nikt już go na mnie nie wyczuwa. I czy to jest nadgarstek, czy to jest testowanie globalne, bo próbowałam za wszelką cenę. Modliłam się, żeby ten zapach był trwały, bo naprawdę myślałam sobie, chcę go mieć. No ale nie, po prostu nie może być tak, że zapach, który tak bardzo mi wszedł w nozdrza i tak bardzo mi się podoba, właśnie ze względu na to połączenie kwaśności ze skórą, które wiecie, że kwaśność pochodzi z owocu, a ta skóra jest taka właśnie bardziej pudrowa. Niesamowity, naprawdę wspaniały zapach, że ja go nie będę czuła przez resztę dnia, bo co godzinę nie zamierzam się dopsikiwać i to jest w ogóle nierealne zresztą. Także Balmain, świetna kompozycja, ale coś tu poszło nie tak z trwałością. Gdybyście zrobili może, chociaż oni mnie nie usłyszą, gdyby zrobili może wersję Intense i zachowali ten sam zapach tylko w wersji, która po prostu będzie się lepiej utrzymywała, to myślę, że ten zapach byłby u mnie, bo jest naprawdę bardzo ciekawy. O tym zapachu część z Was bardzo myślała, żeby go poznać. Robiłam taki post i napisałyście mi, jaka nowość Was interesuje i Rare Beauty tam się pojawiło. Więc postanowiłam przetestować, kupiłam 5 ml, bo tyle mogłam najmniej. I nie wiem, czy chcecie to słyszeć. Myślę, że marka, która wychodzi ze swoim zapachem, tym bardziej taka marka jak Rare Beauty, która zaczyna wchodzić w ogóle w ten zakres produktów, jakimi są perfumy. Fajnie, żeby coś dała z siebie takiego rozpoznawalnego, po czym moglibyśmy identyfikować tę markę już. Coś jak zrobiła Ariana Grande. Myślę, że Arianę każdy identyfikuje właśnie przez to, że ona weszła z takimi zapachami, które bardzo określały tę markę. I też tak naprawdę nie do końca takie zapachy na rynku były. A w czym jest tutaj problem bądź nie? Bo dla kogoś to będzie problem, dla kogoś nie. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę, nie chcę być chaotyczna. Pierwszą rzeczą, jaką Wam powiem, to może się wypowiem na temat flakonu, który podoba mi się bardzo. Ogólnie muszę powiedzieć, że estetyka marki Rare Beauty, jeżeli też chodzi o te kosmetyki makijażowe, mi bardzo pasuje. Ja po prostu uwielbiam tę estetykę. I tak samo ten flakon, on jest po prostu piękny, jest fantastycznie zrobiony moim zdaniem. Co do zawartości, mam mieszane uczucia. Po pierwsze, słuchajcie, nie jest to żadna nowość. Otóż
dla mnie jest to 99,9% zapach Burberry Goddess. To jest pierwsza rzecz. Naprawdę nie wiem, czy ktoś odróżni. Ja jedynie mogę tylko powiedzieć taką rzecz, że o ile Burberry Goddess na mnie, czy to wersja Intense, czy podstawowa, nie trwa dłużej niż godzinę, po prostu moja skóra zjada ten zapach znakomicie, a ponieważ ja lubię wanilię, więc prawdopodobnie moja skóra też ją kocha i tam jest jej dużo, więc po prostu zjada ten zapach. Ale nie wszystkie zapachy tak lubi jeść. D1 na przykład nie. No a tutaj niestety, to muszę przyznać, że gdybym miała wybrać i kupić takiego waniliaka typu Burberry Goddess, no to na dziś dobrze, że mam 5 ml tego. Jak wiecie, Burberry Goddess w wersji Intense miałam i sprzedałam. Tak mam 5 ml. No i to jest coś, co daje mi trwałość na poziomie nawet 7 godzin. Więc myślę, że super. Jest dużo intensywniejszy, dużo mocniejszy, nawet od tej wersji Intense. Wprawdzie ja jeszcze nie testowałam Le Parfum, bo chyba teraz wyszła Goddess Le Parfum. I też chyba pisaliście, że chcecie poznać. Ja, słuchajcie, nie wiem, czy Wam przetestuję ten Burberry Goddess. Zastanawiam się nad tym. Były na grupie rozbiórki robione tego zapachu, ale naprawdę nie ciągnie mnie. A już tym bardziej po przetestowaniu Rare Beauty, które jest naprawdę, uwierzcie mi, praktycznie takie same, więc kwestia wyboru może butelki, która Wam się bardziej podoba, no i tego, że ten jest na mnie. Jeżeli ktoś z Burberry Goddess miał trudność, zapach mu się bardzo podoba, ale ta trwałość skóra zjada tak jak u mnie, no to spróbujcie tego, bo to naprawdę ma parametry super. I teraz tak, mamy tutaj perfumiarz, jaki zrobił to jest Jérôme Epinette. No i mamy tu karmel, różowy pieprz, pistacja, a w nutach serca jest wanilia, nigeryjski imbir, kakao, w nutach bazy drzewo sandałowe, piżma i fasolka tonka. Niezwykle waniliowy, słodki zapach, bardzo zbliżony do Burberry Goddess. Czas na markę niszową, na jakiś zapach z marki niszowej. Miałam przyjemność, myślę jednak, że to była przyjemność. Sama z siebie zadziwiam, słuchajcie. Otrzymałam próbkę Love-O-Matic marki Room 1015. Ja myślę, że nikomu tej marki nie trzeba przedstawiać. Jeżeli ktoś siedzi w perfumach, to markę Room 1015 zna. I słuchajcie, to jest zapach, o którym ja wcześniej czytałam. Dostałam po prostu to do perfum i pomyślałam, kurczę, fajnie będzie do moich nowości perfumowych. I to jest informacja do wszystkich osób poszukujących takich zapachów czystościowych, ale które już może troszkę też poszukują czegoś innego. Słuchajcie, Room 1015 Love-O-Matic jest to zapach myjni samochodowej. Jest to zapach niezwykle ozonowy, świeży, czystościowy, właśnie jak w myjni samochodowej. Czujecie trochę te detergenty, które tam występują, ale one nie przeszkadzają. Zapach jest bardzo, wręcz kosmicznie projektujący i trwały. No parametry ma zabójcze, więc jeżeli lubicie takie czystościowe zapachy z lekkim twistem, czymś ponadto i chcecie ogromnych parametrów takiego zapachu, to wydaje mi się, że Room 1015 1015 może sprostać Waszym oczekiwaniom. I teraz powiem Wam, wiecie, jeżeli mnie oglądacie, że ja zapachu czystości nie za bardzo lubię, ale ten zapach mnie po prostu może nie na tyle oczarował, żebym aż może chciała go kupić, chociaż z drugiej strony do sklepu może byłaby to fajna kontroferta na to wszystko, co mam, więc się zastanowię. W każdym razie jest to zapach, który zrobił na mnie wrażenie. Jest to pierwszy zapach czystości, który naprawdę zaimponował mi tym, jak jest zbudowany i tym, co dokładnie w nim czuję. Przepiękny.
piękny moim zdaniem, ale do testów. Nie kupujcie w ciemno. I ostatni zapach, o którym Wam powiem, który już od jakiegoś czasu jest dostępny u mnie na sklepie też do kupienia. No i trochę udało mi się go sprzedać, jak widać. Tak, chodzi o Miss Dior Essence. Też pisałyście pod tym postem, że jesteście zainteresowane poznaniem tego zapachu i oprócz tego Olena, z tego co wiem, pod jednym z filmów mi napisała, że ona kupi go w ciemno. Udało mi się go dorwać, zanim w ogóle był dostępny w Polsce. No i powiem Wam, że nie wiem jak to ująć, nie chciałabym nikogo urazić, ale na przykład Miss Dior Blooming Bouquet, bo chyba tak się nazywa ten zapach, który też miałam i zużyłam, był czysto piękny, kobiecy, kwiatowy, naprawdę fajne parametry miał. O tym wypuście nie mogę tego powiedzieć. Ja jestem załamana tym wypustem. Powiem Wam szczerze. I teraz powiem Wam, co tutaj jest w ogóle. Może Wam to rozjaśni. Jest tutaj jeżyna, marmolada, czarny bez, a w nutach serca jest jaśmin, wielkoistny i jaśmin. Natomiast w nutach bazy są nuty drzewne i dąb. Co czujemy? La Vie Belle Elixir. Ogólny odbiór jest taki jak La Vie Belle Elixir, tylko że tam czujemy malinę, a tu czujemy jeżynę. Czuć zdecydowanie jeżynę, z tym, że tak syntetyczną jak w La Vie Belle Elixir. Jeżeli ktoś oczywiście La Vie Belle odbiera tak samo jak ja, bo to jest też podzielone. Jedni czują go totalnie inaczej, a drudzy odbierają to jako syntetyczną malinę, właśnie podobną trochę do Angel Nowe, tylko że Angel Nowa jest taka pudrowa, a tu jest bardziej syntetycznie i tak plastikowo, i tu jest plastikowo. Niestety tu jest plastikowo, tu jest bezparametrowo, tu jest bardzo nudnie, tu jest z drugiej strony niby czuć ten jaśmin gdzieś w oddali, który troszeczkę ratuje kompozycję, ale jest go zdecydowanie za mało. I teraz tak, w korku jest ok, ja go wyczuwam dosyć przyjemnie, ale na mnie niestety ten jaśmin trochę ginie, nie wiem dlaczego, na mojej skórze i tylko i wyłącznie ten plastik jeżyny czuję. Jest to zapach naprawdę, no, który mnie nie powalił, ale ponieważ ja go już trochę sprzedałam i popytałam, jak go odbierają, to też jest pół na pół. Połowa odbiera go tak jak ja, a druga połowa bardzo czuje ten jaśmin, który fajnie ujarzmia tą jeżynę i który dodaje elegancji temu zapachowi. Więc warto testować, bo każdy może go odebrać inaczej, podobnie jak z La Vie Belle, które też część totalnie inaczej odbiera niż ja. Co jest świadectwem na to, że ja Wam robię te nowości perfumowe i niektórzy z Was wiedzą już, czy mamy podobny vibe i podobny odbiór zapachów i czy lubimy to samo, więc mogą się sugerować, a drudzy, jeżeli uważają, że jak ja opisuję zapach, to oni odbierają go inaczej, musicie testować po prostu, bo Wasza skóra może ujawniać totalnie co innego niż po prostu moja. I tak może być. I druga sprawa, że mój nos pewne też nuty czyta inaczej niż Wasz nos. Także ten zapach do testów dla mnie nic ciekawego. Od razu Wam powiem, że prawdopodobnie będzie on do kupienia na sklepie jako flakon ubytkowy, w zakładce flakony ubytkowe, no bo ja po prostu nie czuję z nim chemii, więc jeżeli ktoś z nim poczuje, to ja myślę, że pewnie jak ten film widzicie, to już albo jest, albo dopiero wystawia jako flakon ubytkowy. Jeszcze nie wiem jak to będzie, no ja to po prostu wcześniej wszystko nagrywam. To by było na tyle dzisiaj, kochani. Tyle zapachów Wam przetestowałam. Kolejne leżą na kolejne nowości perfumowe do przetestowania. I takie ciekawe, i może trochę mniej ciekawe, ale też będzie mainstream.
I na pewno będzie w następnych nowościach przetestowana barenia w wersji Intense. Jak wiecie, ja bardzo lubię ten zapach, ale jak Wy oglądacie te nowości, prawdopodobnie na stronie ta barenia już jest do przetestowania też dla Was, bo specjalnie ją sprowadzałam i zamawiałam, więc no, także możecie jej też spróbować i później jak będę opowiadała o nowościach, co ja czuję, to fajnie możecie to skonfrontować z tym, jak Wy ten zapach odbieracie. Fajnie też, jakbyście się dzieliły tym wszystkim w komentarzach, bo ja uwielbiam czytać Wasze spostrzeżenia. Nieraz łapię się, słuchajcie, za głowę, jak potrafimy inaczej odbierać zapachy, ale jest bardzo duża część Was, która większość zapachów odczytuje tak jak ja i czuje w nich to, co ja, więc bardzo się z tego cieszę, że jest nas więcej. Dzięki za dzisiaj i do następnego, kochani. Buziaczki. Pa!